Pogoda nie wygląda już tak obiecująco jak rano, ale jest kilka pozytywnych wieści. Namiot wysechł, więc nie musimy go rozbierać na części. Ja mam mniej jedzenia w torbie, więc będzie się jechało trochę lżej, ubywa go z każdym dniem. No i tyle. A reszta zapowiada się nie aż tak różowo. Myślę, że już po pierwszym kilometrze trasy będę mógł zrobić relację z tego, jak się jedzie. I proszę, tak to wygląda po jedynie 2 kilometrach. Tak to teraz wygląda. Niestety się trochę zapycha błotem. No ale ważne, że nie pada więcej deszczu. Wszelkie postoje robimy na środku drogi. Na szczęście samochody są na tyle kulturalne, że nas wszystkie wyprzedzają szeroko, więc spokojnie jedziemy sobie wyjeżdżoną ścieżką, oni zjeżdżają na to bagniste pobocze. Więc skończyło się błoto, ale zaraz jak się skończyło, że się asfalt, to zaczęło padać, zaczęło wijać w twarz. Popadało dosłownie 5 minut i znowu robi się piękna pogoda, wychodzi słońce. Zostało nam około 30 km. Tam w tyle widać drogę, widać też wzgórze. Tam niestety gdzie są te ciemne chmury. Tam będziemy musieli jeszcze podjechać. Niestety możemy jeszcze trochę zmoknąć. Jak widać, takie są krajobrazy dookoła. Już nam poznikało całkowicie. Nie ma już miejscach drzewa. Surowy krajobraz. No i znowu nas zlało, ale ponieważ jest szansa, że długo będzie dzisiaj jeszcze słońce świeciło, to spodnie im wysną. Taka właśnie pogodę będziemy mieli, więc już kolejne słońce dzisiaj, oby to świeciło na dłużej. Jeżeli w takiej scenerii, w takiej pogodzie ma się kończyć każdy dzień, to każdy może zaczynać się w błocie. Tu jest teraz taka piękna rzeczka, proszę. W tej rzeczce sami zażyjemy kąpieli, a także kąpieli zażyją nasze rowery, bo są w stanie tragicznym. Może już nie będzie. Umyliśmy rowery, chodzą teraz jak nowe i wystarczy jechać po jedną górkę, żeby być już na kręgu polarnym. Rozbiliśmy się już na kempingu na kole polarnym, oczywiście darmowym. Jacyś motocykliści nas na dole zapytali, gdzie śpimy, czy kampujemy.
No, zupełnie jakbyśmy mieli inne wyjście. Szła para, starsza para, porozmawiali z nami. Szymon zapytał, czy może nie mają na sprzedaż piwka. Odpowiedzieliśmy na sprzedaż nie, ale mają kilka sztuk, które chętnie z nami wypiją tak po prostu. Postaraliśmy się ubrać najlepiej jak możemy na tą okazję i idziemy. Jak widać po pogodzie, w wysokości słońca jest 21:30. Dostaliśmy piwko Fairbanks Lager. Całkiem spoko, tylko że nie wiem po co ktoś robi takie małe butelki z piwem. No i niestety pada od rana, więc póki co decyduję się na jazdę w krótkich spodenkach. Wolę, żeby one zamokły niż długie, a na nogi zawiązałem worki, oby buty nie zamokły. Został nam długi zjazd. Tam widzimy troszeczkę więcej słońca. Jednak zanim tam dojedziemy, to może go już tam nie być. Jest to bardzo możliwe, albo będzie go więcej. Wszystko jest możliwe. Jesteśmy na szczycie jakieś 500 kilka metrów. Niewysoko, ale temperatura spadła do 8 stopni. Tam nawet z tyłu widać śnieg za mną. Jesteśmy w Coldfoot. Tak wygląda świat prawie o północy w tym miejscu. W końcu mamy przesilenie letnie. A na dodatek jesteśmy 60 mil poza kołem polarnym na północ, więc ten dzień tutaj będzie trwał długo. Słońce dzisiaj na pewno nie zajdzie. Będzie się kładło na górach przez całą noc. Tak naprawdę już za chwilę będzie się wznosiło. Dojechaliśmy tutaj dość szybko, natomiast mieliśmy 100 km jazdy w deszczu, przez co zmokliśmy dość mocno. Przez 6 godzin siedzieliśmy w tej knajpce z tyłu. Teraz rozbiliśmy namiot, można rozbijać się gdziekolwiek. Jest to tak naprawdę jedyna od Fairbanks, pierwsza miejscowość, gdzie można zatankować paliwo. Chwalą się, jak to Amerykanie zawsze muszą mieć coś więc chwalą się, że jest to najbardziej na północ wysunięta stacja benzynowa w Ameryce. Kierowcy w środku w tej knajpce mają specjalne pomieszczenie dla siebie, w którym mogą sobie zjeść. Więc siedzieliśmy z nimi przez 6 godzin, tymi kierowcami, oglądaliśmy amerykańską telewizję, która leciała i po prostu odmurzaliśmy się tak samo jak i oni, tym bardziej, że był to dla nas dość męczący dzień. W latach 70. osada rozbudowała się do tych rozmiarów mniej więcej, aby służyć pracownikom, którzy budowali Dalton Highway. Miała być tymczasowa, okazała się stała ze względu właśnie na stację, ale oprócz baru mamy też pocztę. Po drugiej stronie ulicy mamy Centrum Informacji Turystycznej, jest także lotnisko. Mam wrażenie, że to błoto, które jest na placu w Coldfoot, nie znika dosłownie nigdy. A zanim zdąży wyschnąć całkowicie, pewnie przyjdzie kolejny deszcz.